Cześć! Dzisiaj zajmę się płytą główna Shuttle pod socket 7. Do niej mam procesor Pentium 200 MHz bez rozszerzeń MMX, a także pamięć RAM, EDO i FPM. Karta graficzna to akcelerator 2D S3 Vision. Za dźwięk odpowiada karta Creative Sound Blaster 128. Karta sieciowa na chipsesie Realtek 829. I dysk twardy to Seagate o pojemności 40 GB z interfejsem ATA. Jednak zanim będę mógł zabrać się za instalację systemu operacyjnego, muszę zabrać płytę główną na warsztat. Posiada ona układ RTC Dallasa, taki ze zintegrowaną baterią. Po 30 latach bateria ta się wyczerpała i trzeba zrobić jej obejście. W tym celu zabieram się za wylutowanie układu Dallas. Na początek dodaję trochę świeżej cyny, a także trochę topnika. Przy pomocy odsysacza usuwam cynę z punktów lutowniczych. Oczyszczam punkty lutownicze za pomocą plecionki. Czyszczę płytę cleanserem. Po wylutowaniu układu Dallas montuję go w imadle i zabieram się za piłowanie. Chodzi o to, aby dostać się do wyprowadzeń zintegrowanej baterii, a następnie przylutować przewody i koszyk na zewnętrzną baterię. Jak widać na mierniku, stara bateria ma jeszcze 0,3 V napięcia. Montuję podstawkę pod układ RTC. Lutuję kolejno wyprowadzenia. Na koniec czyszczę wszystko cleanserem do płytek drukowanych. Mogę teraz przystąpić do testu mojego naprawionego układu RTC Dallasa. Podłączam płytę główną i włączam jej zasilanie. Nic nie wybuchło i nie ma magicznego dymku. Płyta główna uruchamia się, mam obraz. Tym razem nie ma już komunikatu o wyczerpanej baterii. Wchodzę do BIOSu komputera, ustawiam datę i godzinę. Ręcznie ustawiam parametry dysku twardego. BIOS komputera był już kiedyś patchowany, ale i tak wykrywa dysk 40-gigabajtowy jako dysk 8-gigabajtowy. Aby uzyskać dostęp do całej pojemności, skorzystam dziś z programu Disk Wizard od Seagate'a. Uruchamiam komputer z dyskietki startowej z obsługą płyt CD. W napędzie mam płytę z oprogramowaniem Seagate'a. Link do oprogramowania znajduje się w opisie do filmu. Poszukiwany program znajduje się w katalogu OnTrack /DOS /DM 9.50. Wybieram opcję zaawansowaną. W zasadzie program robi wszystko sam. Po zgodzeniu się na warunki proponuje układ partycji. Wystarczy potwierdzić i gotowe. Teraz, aby uruchomić komputer z dyskietki z obsługą dużego dysku,
Należy podczas uruchamiania w momencie, gdy pojawi się logo Seagate'a, wcisnąć klawisz spacji. Tak właśnie robię i uruchamiam komputer z obsługą płyt CD. Kopiuję pliki instalacyjne Windows 98 SE na dysk twardy. Uruchamiam instalatora. Instalacja przebiegła w sposób całkowicie standardowy, dlatego skróciłem ją do kilku sekund. Po niecałych 30 minutach pokazuje się pulpit. Sprawdzam menadżer urządzeń i pozostała mi do zainstalowania jedynie karta dźwiękowa. Instaluję sterowniki i już po chwili mam dźwięk. Ponieważ moja płyta posiada gniazdo na dodatkowy moduł pamięci cache, planowałem zrobić testy wydajności z użyciem modułów cache o różnej pojemności. Okazało się jednak, że płyta główna w ogóle z nimi nie współpracuje i w ogóle tych modułów nie wykrywa. W takim razie zrobię testy z włączoną i wyłączoną pamięcią cache zintegrowaną z płytą główną. Fabrycznie płyta główna posiada 256 KB pamięci cache L2. Na początek zrobiłem testy wydajności procesora i jednostki zmiennoprzecinkowej w programie CPU Z Vintage. Z włączoną pamięcią podręczną L2 procesor uzyskał 268 punktów w teście CPU oraz 1171 w teście FPU. Po wyłączeniu cache'u wyniki spadły do 259 punktów dla CPU i 1162 punktów w teście FPU. Oznacza to różnicę na poziomie około 3% w teście CPU i mniej niż 1% w teście FPU, czyli praktycznie niezauważalną w typowych zadaniach obliczeniowych. W teście Final Reality, który symuluje obciążenie graficzne i ogólną pracę systemu, różnice były już wyraźniejsze. Tutaj różnica wydajności to aż 12,5%. Tutaj brak pamięci podręcznej mocno ogranicza przepustowość danych i wydajność całego systemu. W benchmarku Crystal Mark Retro sytuacja wygląda podobnie. Z pamięcią cache ogólny wynik to 33, a po jej wyłączeniu tylko 29 punktów. Różnica to około 12%, co potwierdza, że pamięć L2 ma kluczowe znaczenie przy bardziej złożonych operacjach. Podsumowując, bez pamięci L2 komputer wciąż działa, ale widać, że wszystko dzieje się wolniej. Ładowanie, przeliczanie, nawet samo poruszanie się po systemie. Te 256 KB pamięci cache naprawdę robią różnicę. Mała pamięć, a duży efekt. I tak kolejny raz udało się ożywić sprzęt sprzed ponad 2 dekad. Pentium 200 znów działa jak należy, a różnica między pracą z cache'em i bez niego przypomina, jak ważny jest to element nawet naszych współczesnych komputerów. Mała pamięć, wielki efekt. Dzięki, że byliście ze mną i do zobaczenia przy kolejnym retro projekcie. Dzięki za oglądanie. Cześć! I prawie bym zapomniał. Czas na najważniejszy test. Czy pójdzie na tym Doom?